Za stolicę polskiej konspiracji w okresie II wojny światowej powszechnie uznaje się Warszawę. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, bowiem przez lwią część konfliktu to właśnie ponadmilionowa stolica pełniła rolę konspiracyjnego centrum Polski. Mało kto pamięta jednak, że w obliczu powstania warszawskiego i zniszczenia miasta rolę ostatniej siedziby polskiego państwa podziemnego przejęła Częstochowa. Jak wyglądały kulisy tej nieznanej szerzej historii? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach. Wraz z wybuchem II wojny światowej i nastaniem dwóch, a w szerszym ujęciu nawet 4 okupacji, niezbędnym okazało się powołanie powszechnej organizacji wojskowo-cywilnej o charakterze konspiracyjnym, której członkowie realizowaliby jednolity plan walki z okupantami. W tym celu już 27 września 1939 roku powołano w Warszawie organizację o kryptonimie Służba Zwycięstwu Polski, której dowódcą został mianowany Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Jeśli chodzi o życie polityczne w kraju, to od września 1939 roku kierował nim rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, którego siedziba znajdowała się najpierw we Francji, a od 1940 roku w Wielkiej Brytanii. Polskie państwo podziemne było absolutnym ewenementem w skali okupowanej Europy. Posiadało własną armię, struktury administracyjne oraz jednoczyło niemalże wszystkie legalne ugrupowania polityczne, które były zjednoczone w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym, przekształconym w styczniu 1944 roku w Radę Jedności Narodowej. Zbrojne ramię polskiego państwa podziemnego ulegało rozmaitym metamorfozom. W listopadzie 1939 roku naczelny wódz Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, na czele którego stanął generał Stefan Rowecki pseudonim Grot. 14 lutego ZWZ przemianowano na Armię Krajową, która stała się największym podziemnym wojskiem w okupowanej przez Niemców Europie. Nieco dłużej przebiegał proces tworzenia pionu cywilnego. Dopiero 3 grudnia 1940 roku mianowano 2 głównych delegatów rządu w osobach Adolfa Bnińskiego, na ziemię włączone do III Rzeszy, oraz Cyryla Ratajskiego, na teren utworzonego przez Niemców generalnego gubernatorstwa. Do mianowania 3. głównego delegata rządu na ziemie wschodnie ostatecznie nie doszło. Jednakże działający w Lwowie Władysław Zych de facto pełnił taką funkcję do lata 1941 roku. Przez niemal cały okres II wojny światowej siedzibą polskiego państwa podziemnego była Warszawa. Mało znanym pozostaje jednak fakt, że przez ostatnie miesiące wojny taką rolę pełniła właśnie Częstochowa. W 1939 roku liczba mieszkańców Częstochowy sięgała 138 000, co dawało jej miejsce w pierwszej dziesiątce najludniejszych miast II Rzeczypospolitej. Poza Polakami 28 000, czyli ponad 20% ogółu mieszkańców, stanowili Żydzi. Ich liczba wzrosła podczas wojny do blisko 50 000 osób, spośród których 90% zostało zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. Przed wybuchem II wojny światowej Częstochowa, podobnie jak wszystkie inne przyfrontowe miasta w Polsce, była umacniana i szykowała się do konfrontacji. Doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że znajdująca się w odległości zaledwie 30 km od granicy z Rzeszą, Częstochowa skupi na sobie jeden z pierwszych niemieckich ataków. Podczas wojny obronnej region częstochowski był broniony przez 7. Dywizję Piechoty pod dowództwem generała brygady Janusza Gąsiorowskiego. Mimo walk miasto zostało zajęte przez Niemców już 3 września 1939 roku, a jego mieszkańcy już nazajutrz doświadczyli okrucieństwa ze strony okupantów. Brutalne zajścia przeszły do historii pod nazwą Krwawego Poniedziałku, podczas którego śmierć z rąk żołnierzy Wehrmachtu poniosło nawet do 700 osób. Po zakończeniu wojny na terenie dawnego już państwa polskiego Niemcy podjęli decyzję o tym, że tereny na zachód od Częstochowy zostaną włączone do Rzeszy Niemieckiej, a sama Częstochowa stanie się przygranicznym miastem dystryktu radomskiego generalnego gubernatorstwa, którego proklamację ogłoszono 26 października 1939 roku. Przez lwią część wojny Częstochowa pozostawała na marginesie życia polityczno-wojskowego. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego, a mówiąc precyzyjnie, w wyniku jego upadku. Powstanie zakończyło się po 63 dniach bohaterskiej walki. Warszawa została doszczętnie zniszczona,
a jej mieszkańcy przeżyli eksodus za sprawą wywożenia ich jeszcze w czasie walk do różnych miast na terenie generalnego gubernatorstwa, takich jak Radom czy Kraków. Część z pociągów zatrzymywała się również na stacji kolejowej w Częstochowie, której mieszkańcy, w miarę możliwości, starali się jak najbardziej pomóc cierpiącym nędzę warszawiakom. Częstochowianie ofiarnie przekazywali im żywność, lekarstwa i inne niezbędne przedmioty, których nawiasem mówiąc, sami darczyńcy nie mieli zbyt wiele. Oddolne inicjatywy częstochowian bardzo szybko zostały uzupełnione o działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Instytucja zorganizowała kilka punktów w mieście, w których niesiono ciągłą pomoc dla przybywających warszawiaków. Oprócz udzielania podstawowego wsparcia dla warszawiaków, zaufani dyżurujący byli zaznajomieni z podstawami konspiracji, dzięki którym mogli pomóc w ewentualnej ucieczce osobom zaangażowanym w działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Jedną z takich osób był m.in. brat burmistrza Częstochowy, Józef Rybicki, który pełnił funkcję dowódcy Kedywu Armii Krajowej Okręgu Warszawa. Na pewno zastanawiacie się Państwo, jak w opanowanym przez Niemców mieście można było nieść pomoc dla represjonowanych warszawiaków. Nie było to oczywiście proste. Wymagało przede wszystkim trzeźwej oceny sytuacji i niemałej brawury, którą wykazał się ówczesny burmistrz miasta Stanisław Rybicki. Rybicki nie tylko złamał obowiązujący zakaz dotyczący rozładunku pociągów, ale również nakazał uruchomienie prowizorycznego szpitala, w którym niesiono pomoc dla najbardziej potrzebujących. Brawura burmistrza w dużym stopniu wynikała z sytuacji panującej w Częstochowie. Otóż pod koniec 1944 roku wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy wojnę przegrali i nawet pośród okupantów można było odnotować pewne nastroje tolerancji czy wyrozumiałości, które miały na celu najczęściej nieudane ocieplanie własnego wizerunku. Politykę tę sami Niemcy określili mianem elastycznego kursu w generalnym gubernatorstwie, a jej kuriozalny skądinąd charakter w dobrej wierze wykorzystywali niektórzy Polacy, między innymi Rybicki. Lżej chorych częstochowianie zabierali do własnych domów. Dla reszty, jak wcześniej wspomniałem, przygotowano specjalny szpital w barakach znajdujących się przy ulicy Chłopickiego. Funkcjonowanie tego miejsca trafiło jednak na szereg rozmaitych problemów, począwszy od braku stosownej aparatury medycznej, po brak oświetlenia, a nawet bieżącej wody. Tutaj znów ważna okazała się ofiarność częstochowian, w tym przede wszystkim miejscowych inżynierów, lekarzy oraz sióstr zakonnych. Inżynierowie przy pomocy firm technicznych i budowlanych w kilka godzin zainstalowali światło, doprowadzono wodę. W przeciągu 24 godzin czynna była kuchnia, której prowadzenie objęły siostry zmartwychwstanki. Z magazynów Polskiego Komitetu Opiekuńczego podrzuciliśmy sienniki, bieliznę i koce, a nadto okoliczni mieszkańcy samorzutnie znosili pościel. Na miejscu znaleźli się wszyscy wolni lekarze częstochowscy. Zorganizowano salę przyjęć chorych, salę opatrunkową. Funkcje pomocnicze i pielęgniarskie objęła młodzież. Apteka miejska i wszystkie apteki prywatne przyszły z pomocą, ofiarując niezbędne materiały opatrunkowe. Kilka dni później, po ustabilizowaniu się sytuacji, zaczęto rozmyślać nad innym miejscem, w którym można byłoby ulokować szpital. Wybrano budynek podjasnogórski należący do klasztoru. Jego dyrektorem został Tadeusz Wiszniewski. Upadek powstania i trwająca zagłada Warszawy spowodowały, że pod znakiem zapytania znalazła się dalsza lokalizacja wciąż istniejącej Komendy Głównej Armii Krajowej. Rozważano kilka opcji, jednakże ostatecznie wybór padł na Częstochowę, co było krokiem niespodziewanym, a przez to w pełni konspiracyjnym. Za dzień, w którym usankcjonowano tę decyzję, możemy uznać 6 października 1944 roku, czyli dzień, w którym do miasta przybył generał Leopold Okulicki, pełniący od 1 października funkcję komendanta głównego Armii Krajowej. Podczas swego pobytu w Częstochowie Okulicki regularnie zmieniał miejsca zamieszkania, co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie wymienić adresów najczęściej użytkowanych kwater, które znajdowały się m.in. przy ulicy Siedmiu Kamienic oraz przy ulicy Paulińskiej 42. Obecnie jest to ulica biskupa Teodora Kubiny. Pierwszą wiadomością z kraju, którą Okulicki przesłał do Londynu, była depesza o treści „Jestem w Jodle. Od jutra zaczynam wiązać wszystko, co się da”, przy czym Jodła oznaczała konspiracyjną nazwę okręgu radomsko-kieleckiego Armii Krajowej. Nieudane powstanie nie tylko zdekonspirowało najważniejszych przywódców, ale również spowodowało konieczność powołania nowych ludzi na najważniejsze stanowiska. Ostatecznie skład sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej z siedzibą w Częstochowie przedstawiał się następująco. Szefem sztabu Komendy Głównej został pułkownik Janusz Bokszczanin, pseudonim Sęk. Szefem Wydziału do Spraw Personalnych major Jan Gorazdowski, pseudonim Wolański.
Szefem oddziału wywiadowczego podpułkownik Bohdan Zieliński pseudonim Tytus. Szefem oddziału operacyjnego podpułkownik Jan Kamieński pseudonim Kozas. Szefem oddziału dywersji pułkownik Jan Mazurkiewicz pseudonim Radosław. Szefem Biura Informacji i Propagandy kapitan Kazimierz Moczarski pseudonim Grawer. Z kolei zastępcą dowódcy Armii Krajowej został mianowany generał August Emil Fildorf pseudonim Nil. Zdążyłem już Państwu powiedzieć, że wybór Częstochowy na siedzibę Armii Krajowej był podyktowany przede wszystkim kwestiami konspiracyjnymi. Warto jednak zauważyć, że rolę w tym wszystkim odegrało również kilka innych aspektów. W Częstochowie jeszcze przed przeniesieniem Komendy Głównej działały bardzo rozbudowane struktury Armii Krajowej. Od października 1944 roku do stycznia 1945 roku siedziba Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego mieściła się właśnie w Częstochowie. Dodatkowo w mieście znajdowała się ekspozytura wywiadu Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej, a od października 1944 roku kierownictwo tegoż wywiadu. Ponadto Częstochowa była dogodnym węzłem kolejowym, w związku z czym nakazano zlokalizować tutaj punkty obserwacyjno-meldunkowe. Miasto było ważnym węzłem kolejowym z liniami Warszawa, Częstochowa-Śląsk oraz Kielce-Częstochowa-Wrocław. Przez teren obwodu częstochowskiego przechodziła granica między Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą Niemiecką, a samo miasto było również ważnym ośrodkiem przemysłowym. Z tego powodu rozwinęła się z inicjatywy pracowników fabryk i członków Armii Krajowej produkcja części do karabinów powtarzalnych. Na terenie Częstochowy operowały również inne organizacje konspiracyjne. Największą z nich była tajna organizacja wojskowa powołana przez Józefa Rybickiego pseudonim Andrzej, która uległa scaleniu z Armią Krajową wiosną 1943 roku. W początkowych etapach prace w Częstochowie nie były proste. Brak lokali, odbudowa Komendy Głównej oraz przeludnione miasto ze względu na uchodźców z Warszawy nie pozwalały na normalne funkcjonowanie komendy, ale dawało szansę na dobrą konspirację. Innymi problemami, z którymi musiał zmierzyć się Okulicki, były bardzo niskie morale po upadku Powstania Warszawskiego. Wielu komendantów okręgu działało na własną rękę. Sam Okulicki oficjalnie komendantem głównym Armii Krajowej został dopiero 21 grudnia 1944 roku. Ta bardzo późna decyzja, ta zwłoka spowodowała, że chaos w strukturach Armii Krajowej był po prostu olbrzymi. Mimo tych trudności Niedźwiadek organizował ścisły sztab Komendy Głównej Armii Krajowej w Częstochowie oraz rozwijał jego agendy w Piotrkowie Trybunalskim i Krakowie. W Częstochowie znalazły się również specjalne oddziały Armii Krajowej z dawnego zgrupowania Radosław, które miały chronić klasztor przed ewentualnymi zniszczeniami, do których mogło dojść podczas wycofywania się z miasta armii niemieckiej. Mimo ulokowania się w Częstochowie wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego zabrakło pośród nich pionu cywilnego, którego przedstawiciele w większości przypadków rozpierzchli się po terenie Generalnego Gubernatorstwa. Część z nich znalazła się w podwarszawskich miejscowościach. Jeszcze inni, jak Stanisław Jasiukowicz i Antoni Pajdak, wyjechali do Krakowa, a Jan Stanisław Jankowski i przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak osiedlili się w Piotrkowie Trybunalskim. Warto przy tej okazji zauważyć, że Armia Krajowa nie była jedyną organizacją konspiracyjną, która przenosiła swoje struktury do Częstochowy, a drugą tego typu organizacją były m.in. Narodowe Siły Zbrojne. W rejon Częstochowy już przed wybuchem Powstania Warszawskiego ewakuował się zespół polityczny Narodowych Sił Zbrojnych. W przeglądzie narodowym zamieszczono komunikat, że w Częstochowie została powołana Rada Narodowa Polski. Miała ona stanowić nową reprezentację narodu polskiego w miejsce jeszcze istniejącej Rady Jedności Narodowej. Podkreśleniem powagi powstałej instytucji miała być wizyta na Jasnej Górze jej przedstawicieli. Był to niemały cios wymierzony w Armię Krajową, a informacja o powołaniu konkurencyjnej Rady Narodowej Polski wywołała błyskawiczną reakcję przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, którzy postanowili zaprzeczyć wszelkim doniesieniom o zaniku aktywności Rady Jedności Narodowej. Warto zaznaczyć, że życie w nowej stolicy Polskiego Państwa Podziemnego nie ograniczało się jedynie do działalności Armii Krajowej, ponieważ w mieście rozwijały się m.in. tajne komplety akademickie oraz działalność kulturalna. Początki tajnego nauczania w Częstochowie sięgały już nieco wcześniej, ponieważ już w połowie 1943 roku rektor Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, profesor Roman Polak, wyraził zgodę na powołanie w mieście filii uniwersytetu, w którym prowadzono kursy polonistyczne. W ślad za nimi uruchomiono inne z zakresu historii, historii sztuki oraz medycyny.
Zajęcia odbywały się m.in. w pomieszczeniach klasztoru na Jasnej Górze. Profesorowie Wydziału Polonistycznego mieszkali w domu zakonnym braci szkolnych przy ulicy Krótkiej. Po upadku powstania rektor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz w porozumieniu z burmistrzem rybickim doszli do wniosku, że warto byłoby przenieść do Częstochowy pozostałych pracowników akademickich Uniwersytetu Stołecznego. W rezultacie do miasta przybyło aż 109 pracowników naukowych, co dało olbrzymie szanse do rozwinięcia oferty tajnych kompletów. W końcu października 1944 roku powołano kierownictwo tajnych kursów akademickich w Częstochowie, na czele których stanął wspomniany wcześniej profesor Roman Polak, a na jego zastępcę wybrano profesora Tadeusza Wojno z Politechniki Warszawskiej. Dzięki tej fuzji udało się utworzyć aż 9 nowych wydziałów: medyczny, farmaceutyczny, humanistyczny, architektury, mechaniczno-elektryczny, chemii, prawa, rolniczy oraz oddział Szkoły Głównej Handlowej. Z kolei 26 lutego 1945 roku, już po oficjalnym rozwiązaniu Armii Krajowej, został utworzony ostatni, 10. Wydział Przyrodniczy, na czele którego stanął profesor Osman Achmatowicz. Powyższe dane dobitnie podkreślają, że w obliczu zniszczonej stolicy, odebraniu Polsce Wilna oraz Lwowa, to właśnie Częstochowa, zaraz obok Krakowa, była jednym z głównych ośrodków akademickich na terenie okupowanego kraju. Oprócz tajnych kompletów akademickich w Częstochowie, ze względu na nowo przybyłych mieszkańców, prężnie rozwijała się kultura. Pod Jasną Górą zamieszkała m.in. Zofia Kossak, która spisała tutaj swoje obozowe wspomnienia w książce pod tytułem Z otchłani. Po pewnym czasie opuściła jednak miasto i wyjechała na Górny Śląsk. Kolejnym mieszkańcem miasta był również w owym czasie Marek Chłasko, który wraz z matką mieszkał przy ulicy Sobieskiego w budynku pod numerem 84. Na kartach pięknych 20-letnich wspominał on m.in. o barbarzyństwie czerwonoarmistów, którzy rozbijali cysterny ze spirytusem, a następnie upojeni leżeli w błocie, pijąc alkohol zmieszany z rozdeptanym śniegiem. Poza polskim Jamesem Deanem Częstochowę zamieszkiwali ówcześnie m.in. Tadeusz Różewicz, Lesław Bartelski czy Zofia Trzcińska-Kamińska, która otworzyła pracownię rzeźbiarską w Obserwatorium Astronomicznym w Parku Staszica. Trzeba jednak zauważyć, że zarówno naukowcy, jak i osoby związane z szeroko pojętą kulturą zostawały w Częstochowie tylko na chwilę, zmuszone do tego trudną sytuacją i opuszczały miasto po zakończeniu II wojny światowej. Rankiem 16 stycznia 1945 roku do Częstochowy wkroczyła Armia Czerwona. W tej sytuacji generał Okulicki wydał 19 stycznia 1945 roku ostatni rozkaz dla żołnierzy Armii Krajowej. Pod koniec marca 1945 roku NKWD dokonało w Pruszkowie aresztowania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym generała Okulickiego, delegata rządu jankowskiego i podległych mu ministrów oraz przewodniczącego Rady Jedności Narodowej Kazimierza Pużaka. Aresztowani byli najważniejszymi osobami związanymi z Polskim Państwem Podziemnym. W Moskwie czekał na nich upokarzający proces, podczas którego zapadły wyroki od kilku miesięcy do kilku lat więzienia. Generał Okulicki i delegat Jan Stanisław Jankowski otrzymali najwyższe kary – 10 i 8 lat więzienia. Wydarzenie to nazwano procesem 16. Polaków oskarżono o przynależność do nielegalnej organizacji, prowadzenie działalności dywersyjnej i szpiegowskiej wymierzonej przeciwko Związkowi Sowieckiemu oraz, co najbardziej wstrząsające, współpracę z Niemcami. Proces 16, powstanie tymczasowego rządu jedności narodowej oraz wycofanie poparcia dla rządu Rzeczypospolitej przez mocarstwa zachodnie doprowadziły do rozwiązania 1 lipca 1945 roku działających i tak już w szczątkowej formie delegatury rządu i Rady Jedności Narodowej. Tym samym zakończyła się historia Polskiego Państwa Podziemnego, istnego ewenementu w skali II wojny światowej, w którym Częstochowa, co nie jest bliżej znane, odegrała swoją konkretną rolę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik. Ponadto pragniemy pozdrowić Panów Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Piotra Kośmidera, Michela Fendricha, Damiana Stasika, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Krzysztofa Piotrowskiego, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka,
Adriana Flora oraz Rudolfa Miczkę. Pozdrawiamy również patronów Szne Witchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.